No i ja się właśnie zastanawiałem nad tym, o co może chodzić w tym całym czasie i no nic konkretnego nie wymyśliłem, ale też się inni ludzie zastanawiali. Einstein, Newton, Hawking, to są poważne mózgownicy, no i oni coś tam wymyślili. Einstein na przykład powiedział, że wszystko jest względne. No i czas oczywiście też. A Newton powiedział, że czas jest absolutny. Że wszędzie i zawsze płynie tak samo. No, ale co znaczy zawsze? I co znaczy względny? No więc względny to znaczy, że może różnie płynąć zależnie od przestrzeni, w jakiej jest odmierzany. A Newton mówił, że czas jest absolutny, czyli to, że to teraz, które się dzieje tutaj, to jest takie samo teraz, co tam na innej planecie, gdzie się dzieje. Wszędzie i zawsze czas płynie tak samo. On tak twierdził, ale on jeszcze nie wiedział o teorii względności, więc no... A wam powiem jeszcze, co Hawking o tym myślał. No i on się posługując tą teorią Einsteina twierdzi, że no raczej niemożliwe, żeby przed wielkim wybuchem istniał czas. No bo skoro nie było żadnych wydarzeń, no to po co miałby być czas? Skoro nie istniała żadna przestrzeń, w której on mógłby sobie płynąć, no to jak mógłby być? I to też tłumaczy to, co było przed początkiem wszechświata. No nie było nic, no bo nie było czasu, w którym mogłoby się coś wydarzyć. Skoro czas jest jakąś miarą zmian zachodzących, no to zanim cokolwiek powstało, no to nie było co mierzyć, więc po co by był jakiś czas? Ale pomyślisz sobie, jak to mogło nie być nic, a później się coś z tego wydarzyło i później się zaczęło coś dziać. Chodzi o to, że na przykład masz przed sobą płaski kawał ziemi. Nie ma nic. Jeśli wykopiesz tam dziurę, no to będziesz miał dwie rzeczy. Będziesz miał dziurę i kopiec piachu. I że tak właśnie się wyłonił wszechświat, że się wyłoniły dwie rzeczy. Się wyłoniła materia, czyli ten kopiec, i antymateria, czyli ta dziura. I one się jakoś tam równoważą. Pytanie tylko, jak to się stało, że one się wyłoniły. To jest dosyć trudne. I według tego wzoru Einsteina E równa się mc kwadrat, którego tak naprawdę tu nie rozumiem, to chodzi tam trochę o to, że materia w pewnym sensie jest tym samym co energia, jest drugą stroną monety. No więc skoro mamy przestrzeń, w której mamy i materię, i energię, no to już mamy wszystko. Oh my god! Wow! Z punktu widzenia fizyki właśnie te trzy rzeczy to są podstawowe składniki wszechświata. Przestrzeń, materia i energia. No i do tego oczywiście dochodzi czas, który jakoś tam to wszystko spina, żeby miało jakiś sens. Czas jest też czymś, co określa poziom entropii jakiegoś układu. No i wszystko zmierza do jakiejś entropii właśnie, czyli do takiego wymieszania. O, według fizyki entropia to jest stopień nieuporządkowania. Czyli na przykład tutaj mamy dużą entropię. A na początku nie było żadnej entropii, bo były gołe ściany, puste i nic więcej. A później z czasem się zrobiła entropia. I wszechświat tak samo działa, po prostu cały czas zmierza do entropii. When a drop of food coloring is dropped into a glass of water, we instinctively know that the coloring will drift out from the drop, eventually filling the glass. Imagine watching the opposite happen. Here, we'd recognize time as unfolding backwards. We live in a universe where the food coloring spreads out in the water, not a universe where it collects together. In physics, this is described by the second law of thermodynamics.
which says that systems will gain disorder or entropy over time. Systems in our universe move from order to disorder, and it is that property of the universe that defines the direction of time's arrow. Wszystkie te losowe czynności, które muszą zachodzić, no bo coś musi się dziać przecież, to zmieniają porządek świata. No i my właśnie też jesteśmy takim zbiorem jakichś pierwiastków, atomów, takich różnych rzeczy, czyli też jesteśmy efektem entropii. No kiedyś one się zderzyły i żeśmy powstali. To na długo musiało trwać, żeby aż taka entropia jak my wyszła. Zresztą to było właśnie trochę zaskakujące i niewyjaśnialne, jak to się stało, że powstało to DNA, no bo to było bardzo mało prawdopodobne, żeby akurat tak jakoś... I dlaczego tu o tym mówię? Ano dlatego, że entropia jest warunkiem koniecznym do zaistnienia takiego pojęcia jak czas. No bo gdyby jej nie było, to czas nie byłby do niczego potrzebny. I przechodzimy teraz do super ciekawego pytania. Czy można podróżować w czasie? Tak naprawdę to my cały czas podróżujemy w czasie, tylko że ruchem jednostajnym w tym samym kierunku. No bo czas cały czas płynie. Still fast as fuck, boy. Come get some. No więc przemieszczanie się w czasie do przodu jest bardzo proste. A nawet stosunkowo proste byłoby się przesunąć szybciej do przodu. Jakbyśmy chcieli się przenieść w przyszłość, to też jest dosyć proste. Wystarczyłoby się bardzo szybko poruszać. Na przykład jakbyśmy weszli do statku kosmicznego, polecieli gdzieś tam w kosmos i tam się kręcili, szybko latali cały czas, no to byśmy sprawili, że nam subiektywny czas płynąłby wolniej. A na Ziemi płynąłby cały czas tak samo. Czyli by się okazało, że jakbyśmy wrócili, to nam minęło 5 lat, a na Ziemi minęło na przykład 50 lat. Tylko widzicie, to nadal czas płynie tak samo. I mi płynie tak samo, i na Ziemi płynie tak samo. Tylko dopiero kiedy porównamy te dwa czasy, to się okazuje, że płynęły inaczej. I to wszystko wydaje się dosyć proste. Dopiero się zaczyna skomplikowane, jakbyśmy się chcieli cofnąć w czasie. I powstało kilka tam teorii, jak można by może to zrobić, gdzieś tam tunele czasoprzestrzenne, takie tam różne rzeczy. Ale ogólnie jest też kilka teorii, które mówią, że to raczej będzie niemożliwe. Że tak się kiedyś dowiemy. No bo tak, cofnięcie się w czasie byłoby bez sensu, jakbyśmy sobie pomyśleli, że przecież moglibyśmy się cofnąć w czasie i na przykład zabić jakiegoś swojego przodka. Co doprowadziłoby do tego, że my byśmy się nigdy nie urodzili, więc jakbyśmy się nie urodzili, no to kto miałby go zabić? Kto miałby się cofnąć w czasie? I widzicie, jest taki paradoks. Można go oczywiście jakoś tam obejść i powiedzieć, że istnieją alternatywne wszechświaty. Czyli, że w jednym istniejemy, a w jednym nie istniejemy. Alright, Morty, here we are. Oh my god, Rick! Is that us? We're dead! What is going on, Rick? I'm freaking out! Jest jeszcze jedna taka teoria, która mówi, że raczej podróżowanie w czasie jest bez sensu, no bo gdzie są ci wszyscy podróżnicy w czasie? Dlaczego jeszcze żaden do nas nie przyleciał? Możecie powiedzieć, no bo przecież nie wymyśliliśmy jeszcze podróży w czasie. No ale jeśli kiedyś wymyślimy, no to przecież będziemy się mogli cofnąć do tych czasów, kiedy jeszcze ich nie wymyślili. Więc dlaczego nikt się nie cofa do nas? No więc gdzie są ci ludzie? Bo cofanie się w czasie mogłoby być bardzo niebezpieczne. Na przykład ktoś mógłby sobie pomyśleć, a cofnę się w czasie, żeby zapobiec II wojny światowej i zabiję Hitlera. I co by się wtedy stało? On by zabił tego Hitlera, ale przyszedłby jakiś inny Hitler, a gdyby II wojna wybuchła trochę później, to już byśmy mieli broń atomową i by jeszcze wcześniej wszystko szlak trafił znowu. In the end, I agree with Stephen Hawking that we will discover a new law of physics that will prevent backwards time travel. And we don't know what that law is or why it
must exist, but everything we can imagine that allows it totally messes everything up. Muszę króciutko powiedzieć o prędkości światła. Każdy na pewno słyszał o czymś takim, ale mało kto zdaje sobie sprawę, jak bardzo kluczowa jest to wartość dla istnienia wszechświata. Chodzi o to, że jakbyśmy mogli się poruszać szybciej niż światło, to by było kompletnie bez sensu. Światło tak naprawdę sprawia, odbijając się od przedmiotów, sprawia to, że je widzimy. Więc jakbyśmy mogli się poruszać szybciej niż ono, to byśmy nic nie mogli widzieć. No bo jak? To by właśnie byłoby bez sensu. Ale to nawet nie jest największy problem. Jest jeszcze jeden. Wiemy, że światło się porusza z prędkością 300 000 metrów na sekundę. To znaczy, no nie wiem, czy tak do końca wiemy. Na ten moment tak szacujemy to, chociaż to jeszcze może się okazać, że pewnie jest inaczej. W każdym razie problem polega na tym, że każdą prędkość mierzymy względem jakiegoś punktu odniesienia. I tak jest z każdą prędkością, oprócz prędkości światła. Tutaj sprawa wygląda trochę inaczej. No bo jakbyśmy się poruszali z prędkością o 1 km mniejszą od prędkości światła, to by się okazało, że światło wobec nas nadal porusza się z prędkością światła. Wyobrażacie sobie? A już pomijam to, że dla jakiegoś obserwatora na Ziemi to były, jakbyśmy się tak szybko lecieli, no to byśmy przecież czas by prawie stanął w miejscu dla nas, więc jakbyśmy z tej wycieczki wrócili na Ziemię, to by się okazało, że tutaj minęły miliony lat w tym czasie. Więc zamiast się cofnąć w czasie, byśmy polecieli jeszcze chęt do przodu. No ale tam, gdyby jednak nam się udało osiągnąć tą prędkość, co z punktu widzenia fizyki jest absolutnie niemożliwe. Ale zapomnijmy o tym. No to gdybyśmy tak pędzili, to by się okazało, że czas przestaje dla nas istnieć. Nie ma nic. Skoro nie ma czasu, no to nie ma też żadnych wydarzeń, które mogłyby się wydarzyć. Pewnie słyszeliście, że jak tam patrzycie w gwiazdy, to że zanim to światło z tych gwiazd do nas dotrze, to tam są tysiące lat, czy coś takiego. Tak jest z naszej perspektywy, w naszym czasie. Ale z perspektywy tego światła, które do nas leci, to wygląda zupełnie inaczej. No bo jeśli ono się porusza z prędkością światła, no bo tak się porusza, no bo jest światłem, no to dla nich czas nie istnieje. W ogóle nie ma czegoś takiego pojęcia jak czas. A jak może pamiętacie ze szkoły jakiejś tam, no to jest taki wzór na prędkość, to jest po prostu odległość pokonana w jakimś tam czasie, prawda? No to skoro czas nie istnieje, no to nie istnieje też żadna prędkość, ani odległość. Po prostu nic nie istnieje. Jest jednocześnie i tu i tam. To jest ciężkie do zrozumienia, no ale właśnie tak to działa. Obiekty posiadające masę nie mogą się poruszać z prędkością światła. Tak już niestety jest, a jeśli tak robią, to wszystko szlak trafia, nie ma sensu. Oczywiście z tego co wiemy, to światło nie zdaje sobie sprawy z tego wszystkiego, co właśnie powiedziałem. A może sobie zdaje, no nie wiadomo. W każdym razie, może wam się wydawać, że to wszystko, co mówię, jest jakieś nieadekwatne do tego świata, w którym żyjemy, ale musicie właśnie wiedzieć, że to jest podstawą świata, w jakim żyjemy, bo te wszystkie najmniejsze cząstki elementarne, jakieś kwarki, leptony i te wszystkie, to właśnie poruszają się z prędkością światła albo zbliżoną do prędkości światła. I to jest problem. Krótko mówiąc, nie do końca wiemy, o co tam chodzi w tym wszystkim i też nie możemy tego zaobserwować. Wiemy tylko o istnieniu tych najmniejszych cząsteczek dzięki temu, że widzimy efekty ich działalności. Promieniowanie, powiedzmy, ale samych ich w sobie dostrzec, no nie potrafimy, no bo nawet jakbyśmy mieli taki super mikroskop, no to przecież jak się tak szybko ruszają, no to światło, które ma się od nich odbić i wpaść nam do oka, to one się mogą jakoś tam uchylić przed tym światłem i że nie będziemy mogli ich dostrzec. Ale możemy się domyślać, że skoro się tak szybko ruszają, to być może właśnie czas dla nich nie istnieje. Więc na tym najmniejszym poziomie może wcale nie ma czasu.
Kto wie, to tam możecie sobie poczytać o tym całym świecie kwantowym. Ja wam za wiele nie powiem, bo też się na tym nie znam. Jakaś superpozycja, coś tam sobie sprawdźcie. Instead of asking if time exists as a fundamental property, maybe it could exist as an emergent one. Emergent properties are things that don't exist in individual pieces of a system, but do exist for the system as a whole. Each individual water molecule doesn't have a tide, but the whole ocean does. A movie creates change through time by using a series of still images that appear to have a fluid, continuous change between them. Flipping through the images fast enough, our brains perceive the passage of time from the sequence of still images. No individual frame of the movie changes or contains the passage of time, but it's a property that comes out of how the pieces are strung together. No i dobra, dotarliśmy do tego momentu, gdzie już zbyt wiele nie wskóramy naukowo, a nic już tam więcej nie wymyślimy. Pozostaje nam tylko żyć i doświadczać z tego czasu, który sobie płynie. Ale pamiętajcie też o tym, że przeszłość to jest przyczyną tego teraz, co teraz się dzieje. Jesteśmy jej świadomi, więc możemy tak zrobić, żeby lepiej to teraz wykorzystać. No bo to teraz będzie przyczyną późniejszego teraz. Tego, co się w przyszłości wydarzy. Ale koniec końców mamy tylko teraz, nie myślcie. Przyszłość i przeszłość jest tylko w naszej głowce malutkiej. One nie istnieją, są tylko jakimś wyobrażeniem. Stop it. Get some help. Na przykład to już nam nie zostało, a nie, troszkę zostało jeszcze teraz. O, może jak przechylę, to będzie jeszcze lecieć. To wam powiem, powiem co chodzi to. Wiecie czemu tak mam? No more Mr. Nice Guy, hello Mr. Nice Watch. I co? Watch. Watch my channel na YouTube. O, teraz tak sobie wymyśliłem. Fajnie, co? A tutaj też wam jeszcze powiem, o co tu chodziło. Patrzcie, to jest właśnie czas linearny. Że już był, poleciał i nie ma, koniec, się skończył. To nie jest czas cykliczny. Jakby był cykliczny, to byśmy mogli odwrócić butla i by znowu leciało od początku. A tak to poleciał, skończył się i koniec. I tak samo to wygląda w naszym życiu. Mamy jakiś czas, później on się kończy i go nie ma. Ale tak nie do końca, nie martwcie się. Bo przecież ten czas, co był w butelce, to jest teraz na ziemi, jest kałużą wody. Czyli nadal istnieje, nie wiadomo co tam dalej z nim będzie. Nie ma co się przejmować, coś tam się z nim stanie. W każdym razie już nie będzie więcej w tej samej butelce na pewno. Bawcie się dobrze i widzimy się później. Albo nie, widzimy się teraz, ale kiedy indziej. Hejka, cześć!